Chciałam się trochę za dnia pokazać. Jeszcze żyję, jestem cała. A co najważniejsze, nic mnie nie boli. Witajcie na kanale Plecak i Droga w 15. dniu mojej wyprawy do Santiago de Compostela. Atapuerca to start naszej wędrówki. Przejdziemy przez Villalval, zatrzymamy się w Cardenuela, Rio Pico, następna będzie Obraneja, a za nią Villa Fria i na koniec dojdziemy do Burgos. Miasto słynie z pięknej gotyckiej katedry i nie mogę się doczekać, kiedy ją zobaczę. I dzisiaj również będziemy podziwiać piękne widoki. Ruszajcie razem ze mną. Zapraszam. Gorąco po tej herbatce. Dzień dobry kochani. 23 maja. Jak się czujemy? Uśmiechnięte, wyspane. Po herbatce i kawce. Stałyśmy pierwsze, po raz pierwszy. I idziemy w długą, to znaczy przez te herbatki przed nami już maszerują. Ale to nic, bo to nie jest rajd. Tu nie ma wygranej. To jest pielgrzymka. Spałyśmy w Alberdze Pellegrino, w miejscowości Czanką Cięczą Maczuczą. Nie umiemy jej wymówić. Nie, to jest ta miejsce. Atapuerca. O. Gdzie? Atapuerca. No muszę podejść, bo kamera aż tak nie przybliży tego. Słyszycie te ptaszki, ten koncert z rana? No, tu jadłyśmy kolację na tabelę. Atapuerca. To taka nazwa. Tu znaleźli, tu były archeologiczne Odkrycia. bo znaleźli Neandertala. I jedna z albergi nazywa się Alberga Neandertala. Także dosyć ważne miejsce dla ludzkości. Maszerujemy dalej. Naszym celem dzisiaj jest Burgos. Juhu, nareszcie. Zrobiłyśmy specjalnie ostrożne etapy, bo wiedziałyśmy, że do pokonywania są górki, więc bez szaleństw. I co się okazuje? Przed nami szły osoby bardzo ostro, szybko. Byliśmy pewne, że chyba już są nie wiadomo gdzie, a tu nagle się spotykamy w Alberdze, w tym samym pokoju. No, także nie dajmy się zwariować. My idziemy równym tempem. Nasze odcinki są zdrowe, na ludzkie możliwości. No, ci co silni, to wiadomo. To na razie tyle, sprawozdanie poranne i do następnego. Patrzcie, co tutaj widzimy. Stado owiec. Na pewno czekają na swojego pana i będą wyprowadzane gdzieś na jakąś łączkę, halę, czy jak to się mówi. Na razie tutaj czekają. Jakie one spokojnie nie beczą. Bo jak one idą, to wszystkie beczą. Albo one dzisiaj będą golone, bo widzę, wiele z nich jest zaznaczone krzyżykiem niebieskim. One chyba wszystkie są zaznaczone. No, może to będzie. Dlatego nie są wyprowadzone. Zobaczcie. Jeszcze szczelę foto. Buen camino. Wunderschön. Zobaczcie, tam w doli jeszcze się świeci miasto Burgos, a my już schodzimy w dół po takich fajnych rzeczach jak kamienie.
Ale miasto Burgos. Patrzcie, jak się świeci, nie wiem, czy to widać. Ja tu widzę cudne widoki, bo jest bardzo pochmurnie. Wymaszerowałyśmy, tego nie dodałam, o 6:30, tak jak wczoraj. Cieszymy się bardzo, bo chcemy najszybciej dotrzeć do Burgos. I planowałyśmy przejść dalej, ale być może, jak będziemy się dobrze czuły, zostaniemy, żeby trochę miasto zwiedzić. No, zobaczymy. My jesteśmy wolne ptaki, niczego nie rezerwujemy. Cały czas idziemy, naprawdę nas prowadzi droga. Prowadzi nas droga. Pukamy do albergę. Czy macie wolne 2 łóżka? Mamy. Za każdym razem, naprawdę ludzie, za każdym razem mamy wolne 2 łóżka. Od samego początku, od pierwszego dnia. Ja nie miałam żadnych problemów ze zdobyciem noclegu. A tak się bałam i dlatego przygotowałam plan B, jako że niby namiot, że jak nie będzie miejsc, bo będą tłumy, no może tam w Galicji, już blisko Santiago de Compostela, to się zrobi zupełnie inaczej. Ale tego jeszcze nie wiemy, a ja już teraz po prostu nie myślę o tym. Tydzień przed zakończeniem podróży muszę zdobyć bilet powrotny, bo go nie mam. O tym mi nie wolno zapomnieć, bo muszę jakoś wrócić, a w dniu podróży powrotnej nie dostanę biletu. Bo sprawdzałam i się okazuje, że dzień nawet przed odlotem już nie ma biletów, więc trzeba to zrobić tydzień przed. Na razie patrzę cały czas pod nogi i idę kamyczkami. Bardzo fajnie. Dobra. Dzień wstaje, zaraz pogaszą światła w mieście. Albo tam tak tylko słoneczko. Nie wiem, o co chodzi, że to się świeci tak pięknie. Fajny już teraz odcinek się zrobił, ale bardzo było wysoko. No, nie widać w tej perspektywie. Za mną następni pielgrzymi. To tak wygląda, jakby miasto Burgos było ekstra oświetlone słoneczkiem. Bo to są niemożliwe, że to są światła ulicy czy coś. Jak to się dzieje, że to miasto się świeci całe. Zaraz za tym znakiem muszę się przyjrzeć, o co to chodzi. A przecież wszędzie chmury. Dzisiaj jest bardzo zachmurzone, jest bardzo chłodno. Ludzie kurtki powyciągali. Ja idę w koszulce merino z długim rękawem. Jest chłodno, wieje po nogach. No zobaczcie. O, krótkie spodenki. Bo zobaczcie, o. Długi rękawek. I nic więcej. Bo idąc dość rytmicznie jest gorąco. O, zobaczcie. Nie widać tego na telefonie. Ale uwierzcie mi, świeci się światłem bardzo dziwnym. Tak jakby słońce ekstra świeciło na Burgos. Teraz może lepiej widać. O! A jest niebo zachmurzone. Co za zjawisko. Zobaczcie, jakie piękne dywany perskie. Tam z tego zamglonego, z tyłu przyszliśmy. Już teraz mgła tam się osadza. Która godzina? Już mówię. Godzina... O, 8:05, to już idziemy sporo. Jest bardzo zimno, wszyscy powyciągali kurtki, długie rękawy. I zmierzamy w stronę Burgos. Cały czas. Ja nadal w krótkich spodenkach. I się zaczynam zastanawiać, czy też kurtkę wyjąć. No ale zaraz będzie mi gorąco w niej. Bo wiem, bo chodzę w tej kurtce nie od dziś. Nie. Wytrzymam powoli, przebija się słoneczko zza chmur. Droga asfaltowa. Wyraźnie w dół. Ale już ponoć wkroczyliśmy na tereny równinne. To była ostatnia górka. Co mnie bardzo cieszy, bo to najbardziej mnie te górki wykańczają. Czyli tu zacznie się być może
chodzenie po asfalcie, to co takie sławne na Camino, że tyle asfaltu jest, no to jest akurat niefajne. Ale Camino jest drogą jakby życia. Nasze życie też ciągle jest przesłane niespodziankami i zmianami. Nawet tych zaplanowanych, które wcale nie wychodzą. Więc co się dziwić, teraz będzie pewna odmiana. Patrzcie, jakie tutaj połoniny. Na połoninę, na zielone. A, kawiarenka. Juhu. Można się napić gorącej kawki. Super. Wychodzimy z wioski. Chciałam się trochę za dnia pokazać. Jeszcze żyję, jestem cała. A co najważniejsze, nic mnie nie boli. Kompletnie. Wręcz przeciwnie, jestem bardzo zadowolona z tej wyprawy. To już jest nasz 14 dzień, a ja nadal uwielbiam to, co robimy. Nie żałuję ani trochę tej decyzji, ani nawet tych 50 euro za paczkę. To też nie żałuję. Warto było wszystko zaryzykować. Nie wiedziałam, że będzie tak fajnie z albergami. Wcale nie jest tak tłocznie. Nie wiem, co to za miejscowość. Mam nadzieję, że to peryferia Burgos. Ale nie wiem, może być jeszcze miejscowość przed. Zobaczcie. Firma PepsiCo. Jest to związane z Pepsi, czy to jednak tylko w pierwszej chwili złudzenie, podobieństwo? Tak tu wygląda. Jest tu głośno, bo przeszliśmy po torach nad dworcem kolejowym i tam przeładowują pociągi. A, ile tędy nocy powykręcam. Patrzcie, jakie słodkie domki. Przechodzimy również obok lotniska. Jest po naszej lewej stronie Aeroporto de Burgos. Witajcie. Jak widzicie, jestem ubrana troszkę cieplej. Tym razem w leginsach i w polarze. Jest jednak bardzo chłodno. Jesteśmy w jakiejś miejscowości, bo tu kolej. Możliwe, że to są peryferia Burgos albo jakaś miejscowość przed Burgos. Zrobiłyśmy sobie pauzeczkę, o taki plac zabaw na ławeczce. 5 minutek pauzełki i idziemy dalej. Po co tak się spieszyć? Lepiej zrobić sobie od czasu do czasu fajną pauzę. Zjeść coś słodkiego, żeby przypadkiem nie schudnąć. No, pozdrawiam bardzo gorąco. Troszkę zmęczona, ale dobrze spałam dzisiaj. Dobrze zjadłam śniadanko. Super bagieta. Bardzo dobra, z pomidorkiem, jajkiem sadzonym, szyneczką i papryczką. I taka wielka, taka lufa. Ho! I do tego sobie kakałko zamówiłam na gorąco. I to tym razem dostałam duże kakałko, bo to taka szklanica wielka wyszła. No. Ale chcę się ziewać. O! Przepraszam. I jest bardzo zachmurzony, jak widać. Popatrzcie, jak jest bardzo zachmurzony. Wszędzie na niebie siwo. Nie zapowiada się dzisiaj słonecznie. To nic. To na razie. Zaraz idziemy dalej. Ale emocje. Tak, już śpiewałam całą drogę. Tak, ja chyba wszystkie moje harcerskie piosenki wyśpiewałam sobie pod nosem. Troszkę było bajmu, troszkę było
kogo było, Izabelki Trojanowskiej, była Nie płacz Ewka była też, to już nie są takie harcerskie, no wiecie jakie to są, z tamtych lat. I dobrze się wtedy idzie, ale jakoś tak się zmęczyłam. Przeszliśmy 13 kilometrów, prawie 14. Fajnie. Przed nami jeszcze jakieś 7. I jesteśmy u celu. I zobaczymy, przepraszam. Zobaczymy, jak to dalej zrobimy. Ale jest bardzo fajnie. Buen camino. I ślizgawkę. Ale gajl. To są nasi ulubieńcy, moi ulubieńcy. Nie umieją po niemiecku, po polsku na pewno nie. No, mówili, że nie. Jest ich więcej i jedna dziewczyna, tylko gdzieś nie doszli reszta. No, bardzo fajni są z Korei Południowej. Na trasie widujemy się codziennie, czasami w jakiejś kawiarence. Zgodzili się na filmy i zdjęcia i pozowali z ochotą. Dziękuję Wam bardzo, miło było Was poznać. Wkraczamy do miasta Burgos. Na jednej z głównych ulic napotykamy supermarket, w którym robimy małe zakupy. Między innymi kupiłyśmy napoje, ale dostałyśmy też jeszcze ciepłe ciasto, które zjadłyśmy przed sklepem na ławce. Burgos to piękne, duże, dynamiczne miasto, liczące ponad 176 000 mieszkańców. Jest stolicą prowincji o tej samej nazwie w autonomicznym regionie Kastylia-León. Leży na szlaku świętego Jakuba i Camino del Cid. Ponoć nazwa miasta pochodzi z łacińskiego słowa burgus, a to znaczy zamek, twierdza, którego etymologia nie jest jasna. Od średniowiecza jest ważnym ośrodkiem gospodarczym Hiszpanii, głównie przemysłowym. Pierwsze ślady osadnictwa na górującym nad miastem paśmie wzgórz San Miguel pochodzą z neolitu, a pierwszą stałą osadą było Oppidum z epoki żelaza, 700–500 lat przed naszą erą. W VII–VIII wieku obszar wokół Burgos został odbity z rąk Maurów przez królów Austrii. W 884 roku kasztelański hrabia Diego Rodríguez Porcelos zbudował zamek na rozkaz króla Alfonsa III z Austrii jako ważną fortyfikację w walce z Maurami. W XI wieku Burgos stało się miastem koronacyjnym królów Kastylii. Maszerując tymi uliczkami, podziwiałam architekturę, która była zróżnicowana. Ale piękna alejka. Coś pięknego. Tu warto nakręcać i robić zdjęcia. Ela! To jest ta katedra? Ale piękna. Wow! Jak tu pięknie jest tu Burgos. Ja nie wiedziałam, że aż tak. Po prawej mijamy pizzerię, w której później zjemy kolację. Wow! Aż w końcu dotarłyśmy do katedry.
To gotycka katedra i kościół biskupi archidiecezji w Burgos. Jest poświęcona Matce Boskiej i słynie ze swoich rozmiarów i architektury. Charakteryzuje się bogato zdobionymi konstrukcjami wieżowymi fasady i skrzyżowaniami naw. Cała budowla jest w górnej części obficie pokryta iglicami. Kościół ma plan krzyża i składa się z nawy głównej, transeptu, 2 naw bocznych, prezbiterium i 15 kaplic. Od 1984 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest jedyną hiszpańską katedrą posiadającą ten status. Za katedrą znalazłyśmy nasz nocleg w Albergue de Peregrinos, Casa del Cubo de Burgos. Jestem w Alberdze na 3. piętrze, za katedrą w Burgos. Wybieram się do miasta. Tutaj pochodzę po terenie, bo miasto jest wielkie. Mijałyśmy, przez 10 km szłyśmy przez Burgos. To sobie wyobraźcie, jakie to miasto. Bardzo ruchliwe. Ela się bardzo źle czuje. Nie chce nigdzie iść. Zostaje w tym. Którędy to się szło? Tędy. Aha, i tędy. No nikt tam nie patrzy. Teraz wam pokażę, w jakiej jest tam Alberdze. Patrzcie, jak tu dostojnie. Ale zobaczcie, jaka katedra. O, właśnie jestem mniej więcej tu. Albo tu. Myślę, że tu. To jest tylko stare miasto. Bardzo ładne, już widzę, jest rzeka. O, właśnie przy tej bramie robiłam film i zdjęcia. Tą promenadą szłyśmy. Teraz wam pokażę, jak wygląda od zewnątrz alberga. A, tutaj pisze Albergue de Peregrinos, Camino de Santiago. No one tak się zawsze nazywają. One są przy kościołach. Tych alberg nie można sobie zamawiać telefonicznie czy coś. Tutaj się przychodzi i dostaje łóżko i koniec. Bardzo ładny obiekt. Nie wiem, czy tędy zejdę. Tak, tędy zejdę. To idę tędy. Idziemy w miasto na zakupki. Jeszcze mi się trochę w głowie kręci, bo dopiero się zerwałam z łóżka. Przyjechało kilku Portugalczyków temperamentnych i tak się zachowywali, jakby byli sami, czyli głośno. No i pobudzili nie tylko mnie, Elę też, ale Ela położyła się z powrotem, a ja jednak idę w miasto. Która godzina? Godzina 17:46. I zobaczymy, jak tu wygląda. No jest bardzo ładne miasto, zwłaszcza stare miasto Burgos. O, widzicie, od razu wyszłam z boku od katedry. Patrzcie, jakie kamieniczki. Tu jest wszędzie słodko. Mam nadzieję, że już są sklepy pootwierane, że nie za wcześnie wybrałam się. Chivas. No i naturalnie katedra Burgos. No, takie delikatesy. Sery. Oleje. Nie dotykać.
Nie dotykam osiołka. O, nawet jest bank automatów. A, to takie pyszności. I lody. Garnitury po tamtej stronie dla panów. To nie dla mnie. Tu jest jakiś ciuchmyk, ale czy on jest drogi? Buty 40 euro, nie powinien być drogi. Wstąpię tu. No. Taki piękny posąg, żeby zakryć jakąś estradą. Co ona waży? Babulinka. A, rzeczunka taka maleńka, że można tu spacerować. I taki most skokowy, czy jak to nazwać? I brama. Już ją dzisiaj filmowałam, tylko że ze stresem. Teraz spokojniej. I przejdę się przez rzekę, czyli po moście. Tak, chyba na tym będzie dobrze. O, taki balkonik. No, ludzie tutaj sobie spacerują. O proszę.
płynie sobie przez Burgos taka rzeczka. Jak się nazywa, nie mam pojęcia, jak zwykle. Nie sprawdziłam w źródłach. Jestem już w Herberge w Burgos od dawna. My już jesteśmy tu od popołudnia. Położyłyśmy się zaraz po wymyciu, wypląkaniu na jakiś czas spać. Ja się obudziłam, obudzili mnie Portugalczycy, weszła tutaj grupka i koło mnie się rozlokowała. Hałasowali niesamowicie, więc się obudziłam. W tej chwili jest godzina po 8, przed 9. Ja, jak tak mnie obudzili, to się ubrałam, poszłam w miasto. Ela nie chciała, została w łóżku. Poszłam w miasto i kupiłam sobie koszulkę z długim rękawem z wiskozy, taka delikatniejsza. Na te gorące dni, jak będziemy iść przez mesetę, to wiecie, nie chcę się spalić całkowicie. Zaraz Ela do mnie zadzwoniła, gdzie jestem. Poszliśmy razem szukać, gdzie zjeść kolację. Przepraszam, odbijają się moje okulary. No ale jak zgaszę, to nie będzie mnie widać. I po prostu przypadkowo zobaczyłyśmy przy głównej promenadzie, przy rzece, przy moście i w ogóle takie, wiecie, najfajniejsze miejsce. Pizzeria z piecem w środku. Zamówiliśmy pizzę, każda inną. Podzieliłyśmy się na pół. Mówię cicho, bo już część ludzi śpi. Na pół. Ja sobie winko zamówiłam. Wino tinto, czyli białe wino. Bardzo fajnie, smacznie było. Pojadłyśmy. Ale co chciałam powiedzieć, bo oglądałam filmik przed chwilą z popołudnia i właśnie chciałam coś dopowiedzieć do tego filmiku i zapomniałam już. Co to ja chciałam powiedzieć? Już wiem, co zapomniałam powiedzieć. Zapomniałam dodać. W tamtym filmiku po południu na pauzie mówiłam, że jeszcze 7 kilometrów, nie. Przez Burgos szłyśmy ponad 10 kilometrów. Summa summarum dzisiaj 25. I nigdy nam nie wyszło jeszcze, żebyśmy miały mniej. To chciałam właśnie powiedzieć. A na razie się żegnam. Mówię dobranoc. Teraz sobie włączę koreańskie seriale. I będę się cichutko śmiała, bo to jest bardzo śmieszny serial. Także się rozluźnię. No bo troszkę pospałam w południu, teraz tak nie usnę szybko. Ale dobrze poleżeć, bolą bardzo nogi. No to bye, dobranocka, bye, bye. Dzień dobiega końca. To już naprawdę wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. Jeśli moje filmy Wam się podobają, to proszę subskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. Ucieszę się również z komentarzy, na które postaram się odpowiedzieć. A teraz żegnam się i pozdrawiam Was jak zawsze moim ulubionym zwrotem. Buen camino!